Donald Trump zawsze jest pierwszy. Od lat powtarza, że jest najlepszym biznesmenem i że nikt nie robi takich interesów jak on. Mówi też, choć nie ma ku temu żadnych podstaw, że był najlepszym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Trump owszem był pierwszym prezydentem, który dwukrotnie został postawiony w stan oskarżenia przez Kongres. Jest też pierwszym prezydentem, który po tym jak opuścił Biały Dom dwukrotnie dostał zarzuty karne. W tym po raz pierwszy właśnie teraz dostał zarzuty karne na poziomie federalnym. To jest podcast Świat. Zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia. Donald Trump z zarzutami kryminalnymi. Były prezydent USA usłyszał w sądzie w Miami 37 zarzutów w związku z wyniesieniem z Białego Domu tajnych dokumentów, co jest przestępstwem. A zaledwie w kwietniu, czyli 2 miesiące przed nagraniem tego odcinka, Trump dostał zarzuty w związku z pieniędzmi, jakie miał zapłacić za milczenie luksusowej prostytutce. Seria oskarżeń kryminalnych wcale jednak nie przeszkadza ubiegać mu się o fotel prezydenta. Wręcz przeciwnie. Obie te sprawy jeszcze bardziej zwiększyły poparcie Trumpa wśród republikanów, a jego rywale w wyścigu o republikańską nominację jak na razie nie mają szans na zwycięstwo. Jak wiesz, od czasu do czasu w podcaście Świat zajmujemy się amerykańską polityką i tak jest w tym odcinku. Posłuchaj uważnie, bo zdradzę Ci sekret Trumpa. Moi goście wyjaśnią Ci, dlaczego Ameryka wciąż go kocha. To ostatni odcinek przed krótką przerwą, więc tym bardziej wysłuchaj go do końca, a dowiesz się naprawdę ciekawych rzeczy o Trumpie oraz o amerykańskich republikanach. Jest czwartek, 15 czerwca 2023 roku. Wojciech Cegielski, zaczynamy. Good morning to you. The former president is expected here this afternoon to present himself at court. He's going to be taken to the 13th floor. Wydarzenia w Miami to dalszy ciąg sprawy, która ciągnie się od ponad roku. Po tym jak Donald Trump przegrał wybory i opuścił Waszyngton, z Białego Domu zniknęły pudła z tajnymi dokumentami dotyczącymi bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, ale też tajnych planów ataku na Iran. Dokumenty wraz z Trumpem trafiły do jego rezydencji w Mar-a-Lago na Florydzie. Co więcej, Trump nie chciał ich oddać. Latem ubiegłego roku doszło do bezprecedensowego przeszukania rezydencji byłego prezydenta przez agentów FBI. Teraz Donald Trump dostał zarzuty w związku z całą sprawą. Przypomnijmy, to druga sprawa, w której polityk i biznesmen został oskarżony. Jak wyglądało to tym razem w Miami 13 czerwca 2023 roku? Podobnie do poprzedniego, kiedy stawiał się w sądzie w Nowym Jorku. To znany Ci doskonale Marek Wałkuski, korespondent Polskiego Radia w Stanach Zjednoczonych i jedyny polski dziennikarz akredytowany na stałe w Białym Domu. Kamery wszystkich amerykańskich stacji telewizyjnych były skierowane na Donalda Trumpa, właściwie kolumnę samochodów, którą jechał tym razem ze swojego ośrodka Mar-a-Lago do Miami. To było jeszcze większe wydarzenie niż poprzednia sprawa, dlatego że w tej chwili Donald Trump jest pierwszym w historii prezydentem Stanów Zjednoczonych, byłym prezydentem, któremu postawiono zarzuty federalne. W związku z tym sprawa budzi ogromne zainteresowanie, także media już od samego wyjazdu Donalda Trumpa z jego rezydencji Mar-a-Lago na Florydzie do Miami śledziły włącznie z tym, że nad kolumną latały helikoptery, które pokazywały trasę przejazdu Donalda Trumpa. Pojawił się w sądzie około 2:00 po południu, czyli mniej więcej na godzinę przed wyznaczonym czasem, kiedy sędzia miał mu formalnie przedstawić zarzuty sformułowane przez prokuraturę i zatwierdzone przez ławę przysięgłych. Sama procedura trwała około 45 minut. Zwykle ona jest krótsza, ale w tym przypadku doszło do negocjacji czy rozmów między prokuraturą, obrońcami Trumpa i sędzią na temat warunków zwolnienia byłego prezydenta.
Ten warunek tak naprawdę jest tylko jeden. Wiemy, że sędzia nie chce, aby Donald Trump w jakikolwiek sposób kontaktował się ze świadkami w sprawie, o którą jest oskarżony. Nie wykonano tej słynnej amerykańskiej fotografii zwanej mugshot, którą wykonuje się wszystkim innym oskarżonym w Stanach Zjednoczonych, dlatego że uznano, że Donald Trump jest na tyle znaną osobą, że nie trzeba mieć na wypadek ucieczki zdjęcia identyfikacyjnego. Po 45 minutach Donald Trump opuścił gmach sądu, wsiadł z powrotem do samochodu. Kilkanaście minut później jeszcze zatrzymał się w kawiarni, żeby się z Amerykanami spotkać, porozmawiać. No i wrócił do swojej rezydencji Mar-a-Lago. To, co zaskoczyło niektórych obserwatorów, mnie też, to stosunkowo nieduża liczba zwolenników Donalda Trumpa przed sądem w Miami. On wzywał ich, żeby przyszli, żeby protestowali, żeby robili to w sposób pokojowy, ale żeby powiedzieli swoje głośne nie. Okazało się, że pod sąd przyszło kilkaset osób. W pewnym momencie liczba zwolenników Donalda Trumpa była nawet trochę mniejsza niż liczba dziennikarzy, bo cała sprawa przyciąga ogromną uwagę amerykańskich mediów. Było kilka osób, które protestowało, ale generalnie wszystko odbyło się spokojnie. Te obawy o to, że może dojść do zamieszek, że może dojść do rozruchów, te środki bezpieczeństwa, które zastosowano przy okazji postawienia Donaldowi Trumpowi zarzutów, okazały się niepotrzebne. No ale pewnie biorąc pod uwagę to, kim jest i jak swoją politykę rozgrywa Donald Trump, to pewnie sukces osiągnął, biorąc pod uwagę choćby to, o czym wspomniałeś, o ogromnym zainteresowaniu mediów, o tym, że w mediach amerykańskich, jeśli dobrze rozumiem, nie ma w tej chwili innego tematu teraz, o tej porze, w tym momencie, niż właśnie przesłuchanie Donalda Trumpa. Nie, ja kiedy oglądałem to, co się dzieje w Miami, przeskakiwałem ze stacji na stację i właściwie każda pokazywała te same obrazki. We wszystkich były relacje z Miami, we wszystkich mówiono, komentowano i same zarzuty, i procedurę, która miała miejsce. Także to, co lubi Donald Trump i to, co przynajmniej na razie jest dla niego korzystne, czyli zainteresowanie amerykańskiej opinii publicznej, zainteresowanie tych, którzy się zajmują polityką, to udało mu się osiągnąć. Ale więcej, dlatego że w tej chwili jego notowania wewnątrz partii republikańskiej, bo nie mówimy tutaj o notowaniach wśród wszystkich Amerykanów, ale przynajmniej wewnątrz partii republikańskiej poszybowały w górę, wyprzedza drugiego w kolejności gubernatora Florydy Rona DeSantisa o kilkadziesiąt punktów procentowych w tej chwili. Oczywiście nie wiemy, jak to wszystko jeszcze się potoczy, bo to jest druga sprawa, mogą być następne zarzuty, które zostaną Donaldowi Trumpowi postawione, ale na razie przynajmniej jeśli chodzi o walkę republikanów o nominację, Donald Trump jest zdecydowanym faworytem. Baza partii republikańskiej stoi twardo za byłym prezydentem. Rozumiem, że jak na razie te pierwsze zarzuty w związku z kwestią finansowania kampanii wyborczej i te zarzuty w związku z tajnymi dokumentami mu wręcz pomagają, a nie szkodzą. Politycznie tak, natomiast wielu ekspertów, komentatorów mówi, że te zarzuty są bardzo poważne i nie mówimy tutaj o samej procedurze sądowej, ale większość tych, którzy patrzą na to, co się dzieje, uznając to, że politycznie Donald Trump w tej chwili zyskuje, no to jednak jest zagrożony prawnie, dlatego że te 37 zarzutów postawionych przez specjalnego prokuratora, wyznaczonego przez prokuratora generalnego Stanów Zjednoczonych po to, aby odseparować działalność prokuratury bezpośrednio od polityki, te zarzuty są poważne. To jest 37 zarzutów o nie tylko zabranie z Białego Domu ściśle tajnych dokumentów dotyczących i amerykańskiego programu nuklearnego, i amerykańskich systemów obrony, i ewentualnych słabych punktów w obronie Stanów Zjednoczonych i sojuszników Stanów Zjednoczonych. Problem polega na tym, że zarzuty obejmują również utrudnianie działalności wymiaru sprawiedliwości. W tym akcie oskarżenia prokuratura twierdzi, że Donald Trump w momencie, kiedy władza upomniała się o to, żeby zwrócił dokumenty, które zabrał ze sobą, zamiast ich po prostu oddać, ukrywał je, przenosił z miejsca na miejsce, wprowadził w błąd swoich prawników, którzy powiedzieli przedstawicielom archiwów państwowych, że już żadnych dokumentów więcej nie ma, więc z punktu widzenia prawnego te zarzuty są bardzo poważne. Więc te dwie kwestie należy oddzielić, czyli kwestie prawnej i ewentualnego zagrożenia prawnego dla Donalda Trumpa, które jest w tej sprawie dosyć duże, od kwestii politycznych. Nie wiemy też, bo mówię o tym, że wewnątrz partii republikańskiej poparcie Donalda Trumpa rośnie. Nie wiemy, jak to, co się dzieje, wpłynie na niezależnych wyborców, którzy zwykle decydują o zwycięstwie w wyborach prezydenckich, przesądzają tym, kto zostaje prezydentem. Te wstępne sondaże wskazują na to, że o ile baza partii republikańskiej stoi twardo i mocno za Trumpem, no to jednak ci umiarkowani wyborcy krytycznie patrzą na to, co zrobił z dokumentami. No i to może przeszkodzić mu później
jeżeli zostanie nominowany jako kandydat Partii Republikańskiej w wyborach prezydenckich, to może utrudnić mu później walkę o prezydenturę. To, co pewnie najbardziej w tej kwestii wszystkich interesuje, czy Trump może kandydować, jeśli dostanie wyrok więzienia? Generalnie w Stanach Zjednoczonych nie ma zakazu kandydowania na stanowiska państwowe przez osoby skazane czy z wyrokami, chyba że sam wyrok takiego kandydowania zakazuje albo prawo stanowe tego zakazuje, więc teoretycznie można sobie wyobrazić taką sytuację, że Donald Trump zostanie skazany, ale nie będzie wykonana kara, ponieważ zostanie prezydentem. Na pewno tak by się stało, gdyby orzeczenie ławy przysięgłych zostało wydane już wtedy, kiedy jest prezydentem Stanów Zjednoczonych, kiedy sprawuje swój urząd. Jedno jest pewne, ponieważ jest to pierwszy przypadek w historii Stanów Zjednoczonych postawienia zarzutów kryminalnych byłemu prezydentowi, będziemy mieli do czynienia z wieloma precedensami. Pewne jest również to, że Donald Trump zarzeka się, że w żadnym wypadku nie zrezygnuje z kandydowania w wyborach prezydenckich, nawet jeśli zostanie skazany. To Marek Wałkuski, korespondent Polskiego Radia w Stanach Zjednoczonych i jedyny polski dziennikarz akredytowany na stałe w Białym Domu. A już za chwilę zdradzę Ci sekret Donalda Trumpa. Nasz kolejny gość wyjaśni, dlaczego republikanie stoją za nim murem. Słuchaj zatem dalej i nie zapomnij zostawić komentarza pod tym odcinkiem. Subskrybuj także nasz kanał na YouTube i powiedz o nas swoim znajomym. Przypominam też, że to ostatni odcinek przed krótką przerwą. Nowy sezon wróci w lipcu, ale przez ten czas na YouTube, a także na Facebooku i Instagramie będziemy przypominać Ci o naszych produkcjach wartych Twojego czasu. A teraz to, na co czekasz. Sekret Donalda Trumpa. To jest podcast Świat. When you're a star, they let you do it. You can do anything. Whatever you want. Grab them by the Skandale to drugie imię Donalda Trumpa. Biznesmen zamieszany był w afery, zanim jeszcze postanowił wejść do polityki. W 2016 roku, gdy kandydował po raz pierwszy, światło dzienne ujrzała taśma, na której polityk mówi, za co może złapać kobiety. Potem było jeszcze śledztwo w sprawie rzekomych związków z Rosją, 2 impeachmenty, w tym ten drugi za spowodowanie bezprecedensowego szturmu na Kapitol oraz 2 najnowsze sprawy, które doczekały się zarzutów karnych. A to tylko te najbardziej znane sprawy. Dlaczego zatem republikanie wciąż kochają Trumpa i dlaczego jest dla nich bożyszczem? Ja nie twierdzę, że Donald Trump jest bożyszczem republikanów, chociaż to słowo bożyszcze ma taką konotację religijną i bardzo słusznie. To Mariusz Wolf, dziennikarz, politolog i wykładowca Berkeley College w Nowym Jorku. Wydaje mi się, że właśnie na Trumpa należy patrzeć troszeczkę tak jak na przywódcę religijnego. W świecie amerykańskim i pewnie w świecie w ogóle zauważamy coś takiego jak potężny kryzys przywództwa. Nie ma liderów, za którymi ludzie mogliby pójść. W naturalny sposób ludzie chcą mieć kogoś, jakiegoś przedstawiciela, reprezentanta, który będzie mówił te rzeczy, które oni tak naprawdę myślą i Trump jest takim człowiekiem, tak? To jest człowiek bardzo charyzmatyczny. Trump bardzo dobrze odczytuje nastroje społeczne, tak? To jest człowiek o wysokiej inteligencji społecznej. To jest człowiek, który swoimi przemówieniami inspiruje, który tak trochę jak dawniej Jan Paweł II mówi do was, ale i za was, tak? Bo wielu ludzi, którzy pracują w różnych miejscach, nie mogą pewnych rzeczy powiedzieć, związanych, nie wiem, z nowoczesnym postrzeganiem, czy być może narzucaniem narracji przez stronę progresywną. Pewnych rzeczy po prostu nie mogą powiedzieć. I jest Trump, który jest kompletnie kuloodporny, który mówi to, co oni by chcieli powiedzieć i dlatego właśnie on cieszy się takim wielkim poparciem. Że to momentami nawet bywa niesmaczne to, co on mówi, jeśli Trump najpierw te dokumenty celowo wyniósł, czy kazał współpracownikom wynieść, przechowywał je w prysznicu, w łazience, a potem się nie przyznawał. Wiedział o tym, że to jest nielegalne, celowo starał się zacierać ślady, a potem na wiecu mówi, że to jest nagonka, że oni, czyli ten deep state, czyli to głębokie państwo, chcą tak naprawdę dorwać was, a ja stoję im na przeszkodzie. Zwykli ludzie, zwykli wyborcy republikańscy, do nich nie przemawia tłumaczenie takie, że być może on to specjalnie zrobił, być może złamał prawo. Oni w pewnym sensie nawet oczekują, że on będzie łamał trochę prawo, czy naginał je po to, żeby pokonać właśnie ten deep state, o którym mówisz.
Z drugiej strony do nich trafia ta narracja, która, no umówmy się, trudno jest nam powiedzieć, czy ona jest prawdziwa, czy nie, no ale ni stąd, ni zowąd, w momencie, kiedy Donald Trump pojawia się na scenie politycznej, jeden za drugim wyskakują kolejne akty oskarżenia. Przypomnę, że przecież jak był prezydentem, to był 2 razy postawiony w stan oskarżenia przez Kongres, a teraz te zarzuty się pojawiają, także jest już ich tak wiele, a poprzednie, przypomnę, właśnie nie przyniosły żadnych konkretnych rezultatów właśnie o współpracy z Rosją na przykład, tak zwane Russian Collusion. Słowo było powtarzane przez media głównego nurtu cały czas i nagle po prostu pewnego dnia zniknęło i przestało istnieć. Dlatego wyborca republikańscy, w ogóle Amerykanie, jeśli mogę sobie pozwolić na taką pewnego rodzaju nienaukowe spostrzeżenie, to nie są może najlepiej wykształceni ludzie, ale to nie są ludzie głupi. Do nich proste rzeczy trafiają w bardzo prosty sposób. Jeżeli ktoś mówi, że Trump wyniósł tam jakieś dokumenty, może nie wyniósł, nie do końca wiadomo o co chodzi, ale to jest człowiek, to jest jedyny człowiek, który tak naprawdę może spełnić moje oczekiwania polityczne. And after this, we're going to walk down and I'll be there with you. We're going to walk down to the Capitol. Trudno jest powiedzieć tak naprawdę, czy jest to człowiek cyniczny, czy on po prostu nagle z jakiegoś powodu odkrył w sobie rolę przywódcy i wybawcy, znowu religijnie, wybawcy Stanów Zjednoczonych w momencie, kiedy ten kraj tak naprawdę tonie. W tej chwili jest taka wizja, że to jest jedyny człowiek, który potrafi zatrzymać szaleństwo, w cudzysłowie, progresywistów związanych ze sprawami czy też rasowymi, czy też związanymi ze sprawami LGBT i tak dalej, i tak dalej. Ci ludzie tego nie do końca rozumieją, dlaczego mężczyzna transseksualny może wejść do łazienki dziewcząt na przykład i to powinno być okej. Dlaczego uczy się dzieci teorii krytycznych, tak? Teorii krytycznej rasy, czy teorii krytycznej płci, czy społeczeństwa i tak dalej. Ci ludzie nie rozumieją tego i nie chcą tego tak naprawdę. Czyli chcesz powiedzieć, że to skrzydło mocno lewicowe i mocno postępowe w sprawach światopoglądowych demokratów to jest to skrzydło, które de facto daje trochę Trumpowi paliwo? To znaczy to, że oni właśnie forsują krytyczną teorię rasy, że bardzo dużo jest mowy o kwestiach genderowych, o kwestiach mniejszości seksualnych, o aborcji, to napędza Trumpa z drugiej strony jakby? Po prostu wyborcy Donalda Trumpa nie rozumieją tych zmian. Wyborcy Trumpa widzą to dokładnie w ten sposób, że to jest zmiana, ale to jest niekoniecznie zmiana postępowa. To jest coś, co dzieje się wbrew ich woli i wbrew ich poczuciu rzeczywistości. Kiedy pojawiają się właśnie a to jakieś zarzuty wobec Trumpa, a to w ogóle temat Trumpa powraca, to na przykład na Twitterze jest wysyp takich obrazków Trumpa w objęciach Jezusa. Innymi słowy, Trump jest Mesjaszem, który uratuje świat. No ale rozumiem, że wynika to z tego, że oni muszą być bardzo mocno przestraszeni tym, co się dzieje. Jakby w którym kierunku zmierza Ameryka. Światopoglądowo oczywiście. Nie wiem, czy są przestraszeni, nie wiem, czy to jest dobre określenie. Na pewno są zagubieni, dlatego że nie do końca wiedzą, co się wokół nich dzieje. W momencie, kiedy słyszą progresywistów czy ruchy lewicowe nawołujące do tolerancji, a jednocześnie nazywające nietolerancyjnie właśnie wyborców Trumpa, nie wiem, Hitlerami, czy określenie, którego użyła Hillary Clinton, prawda, despicable, tak, podły czy nikczemny, to jakaż to tolerancja? Dlaczego my mamy im ufać, skoro oni nawołują do tolerancji, a nas nie chcą tolerować? To jest pewnego rodzaju źródło tego wszystkiego. Na to nakłada się, rzecz jasna, dosyć słabe jednak wykształcenie Amerykanów i rozumienie w ogóle historii, rozumienie polityki, nawet własnego kraju. To są ludzie, którzy w pewnym sensie, to jest określenie może bardziej takie publicystyczne niż naukowe, ale w pewnym sensie podchodzą do rzeczywistości zero-jedynkowo. Potrzebują przywództwa, w pewnym sensie zaspokojenia tej potrzeby religijności. Ta potrzeba, to też jest może ważne, żeby to powiedzieć, ona dotyczy obu stron, dlatego że ruchy progresywistyczne czy lewicowe są w pewnego rodzaju, w swojej naturze, są religijne, tak, bo mają swoich, powiedzmy, wyznawców, tak, mają swój jakiś sposób patrzenia na świat, a tych, którzy tak nie myślą jak oni, usuwają ze swojego społeczeństwa tak zwana cancel culture, tak, czyli odrzucanie. Być może jest to taka nowoczesna forma palenia na stosie takich ludzi. Warto chyba na to zwrócić uwagę, że być może ogólny brak wykształcenia po obu stronach, wydaje mi się, że to jest łatwy sposób na zarządzanie emocjami tych ludzi po obu stronach, tak, a mówiąc oczywiście o wyznawcach Trumpa, czy wyborcach Trumpa, może powinienem powiedzieć, zupełnie nieświadomie użyłem tego określenia, warto dokładnie powiedzieć, że to on jest tym człowiekiem, który spełnia ich oczekiwania, tak? To jest, który będzie ich prowadził. They put our country through hell and they knew it was all a lie the entire time. They knew it was a lie. To, czego nie ma w informacjach w Polsce i w ogóle w Europie, pewnie też na świecie, to na przykład relacji z wieców, na których Trump występuje i przemawia do tych ludzi, jak oni naprawdę setkami i tysiącami przyjeżdżają tam na te spotkania, bo chcą go słuchać, tak? Chcą go zobaczyć, chcą go słuchać.
nie rozumieją całkowicie tych oskarżeń, które są jemu stawiane, skoro jeszcze dosłownie kilka lat temu, kiedy Trump nie był kandydatem na prezydenta w pierwszej kadencji, wszyscy ci, którzy dzisiaj stawiają mu zarzuty, chętnie się z nim fotografowali, ściskali, zapraszali na rauty i imprezy i Trump był w pewnym sensie ich człowiekiem. I nagle ni stąd, ni zowąd Trump chce, mówię tutaj o takim potocznym patrzeniu republikanów na to wszystko, Trump chce wejść do polityki, zmienić to wszystko i nagle staje się wrogiem publicznym numer 1. Tak na to ci wyznawcy, jeśli już trzymamy się tego terminu Trumpa, na to mogą patrzeć. I nie ma innej możliwości, wydaje mi się, dlatego że ktoś coś musi zaspokoić tę potrzebę przywództwa, prowadzenia społeczeństwa, nie tylko amerykańskiego. To, że to tutaj jest takie bardzo widoczne, to nie jest nic nowego, że żyjemy w czasach dużych przemian i społeczeństwo zachodnie musi się na nowo odnaleźć, zredefiniować albo upaść całkowicie, bo chyba trzeciej drogi już nie ma. Mariusz Wolf, dziennikarz, politolog i wykładowca Berkeley College w Nowym Jorku, opowiedział o tym, co siedzi w głowie amerykańskich republikanów i wyjaśnił, dlaczego wciąż kochają Donalda Trumpa. Do tematu będziemy pewnie jeszcze wracać, bo kampania w USA powoli się rozkręca i z pewnością będzie bardzo ciekawa. Premierowe odcinki podcastu możesz znaleźć w każdy czwartek na kanale Podcast Świat na YouTube oraz na stronie internetowej Polskiego Radia i na platformach podcastowych, w tym Spotify, SoundCloud i Apple Podcasts. Przypominam, że był to ostatni odcinek przed krótką przerwą. Nowe produkcje wrócą w lipcu, ale śledź na bieżąco zakładkę Społeczność na naszym YouTube oraz Instagrama i Facebooka Podcast Świat, bo tam będziemy przypominać Ci o naszych produkcjach wartych Twojego czasu. Teraz to wszystko. Ja nazywam się Wojciech Cegielski, dziękuję za uwagę i wracam po krótkiej przerwie w lipcu. To był Podcast Świat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.